4 firmy, 5 osób, 1 cel. Zdominować rynek małych rakiet kosmicznych. Oto opowieść o rosyjskich szpiegach, ignorowaniu BHP, komorach próżniowych z maszynek do mięsa, zniszczonych marzeniach, a także wielkich sukcesach. W roku 2025 starty rakiet są już na tyle rutynowe, że mało kto zadaje sobie trud obejrzenia transmisji z wyniesienia na orbitę kolejnych 22 Starlinków. Jednak jeszcze 20 lat temu byłoby to wydarzenie na skalę światową. W tamtych czasach rynek kosmiczny zdominowany był przez rodziny dużych rakiet, takich jak Atlas, Sojus czy Ariane. Natomiast wysłanie czegokolwiek w kosmos było nie lada wyzwaniem i wymagało zgłoszenia się albo do instytucji państwowych, albo firm przez nie finansowanych. Jednak już wtedy, w 2005, teraz wysoce kontrowersyjny, ale wtedy jeszcze mało znany biznesmen, wraz ze 160 inżynierami pracował nad czymś, co miało zrewolucjonizować dostęp do kosmosu. Ta niepozornie wyglądająca metalowa 21-metrowa puszka miała stać się pierwszą prywatnie zbudowaną rakietą, która dotrze na orbitę. Jako że było to mocno eksperymentalne przedsięwzięcie, ze względów bezpieczeństwa projekt postanowiono wystrzelić z Omelek, wyspy kontrolowanej przez wojsko USA, znajdującej się na atolu Kwajalein, który od dekad wykorzystywany był do testowania broni. W dżunglowej scenerii metalowy pojazd z daleka przypominał starodawny totem. Po latach przygotowań i wielu serwisach maszyny, 24 marca 2006 roku ta buchnęła ogniem i poszybowała w przestworza. Z daleka start wyglądał zjawiskowo. Przez jakieś 30 sekund, po których to silnik rakiety padł i tak szybko jak wystrzeliła, wróciła na ziemię, rozbijając się o rafę koralową zaledwie 20 metrów od stanowiska startowego. Pomimo ogromu zdobytego doświadczenia, wynik misji był co najmniej druzgocący. Na drugie podejście pracownikom przyszło poczekać prawie rok. Tym razem stres był jeszcze większy. Rakieta oderwała się od platformy, przekroczyła linię kosmosu, a potem wibracje spowodowały, że silnik wyłączył się zbyt wcześnie i orbita ponownie pozostała w sferze marzeń inżynierów. Po drugiej porażce wrócono do desek kreślarskich, aby wyeliminować wszystkie problemy. Przygotowania do kolejnej próby zajęły aż 18 miesięcy. Tym razem musiało się udać, prawda? Początkowo tak się zapowiadało. Pierwszy stopień spisywał się perfekcyjnie, zawiniła jednak absolutna pierdoła. Silnik boostera wyłączył się sekundę za późno, przez co po separacji pierwszy stopień zderzył się z drugim, natychmiastowo kończąc misję. Wyspa Omelek wydawała się być przeklęta, a życie mieszkających na niej inżynierów powoli zaczynało przybierać formę tortury. Firma znajdowała się na samym dnie. Worek z pieniędzmi był już praktycznie pusty, ale dzięki pożyczkom udało się uzbierać brakujące kilkanaście tysięcy na ostatni, decydujący lot. Aby firma nie zdążyła w tym czasie splajtować, poziom trudności podkręcono jednak do maksimum. Poprzednio przygotowania zajęły 18 miesięcy. Teraz czas ten trzeba było skrócić do 8 tygodni. Aby trochę usprawnić ten proces, pojazd do tej misji przetransportowano drogą lotniczą, a nie wodną, co okazało się ruchem, który o mały włos nie zbankrutował całej firmy. Piloci wojskowego Boeinga C-17 bowiem wygłupiali się podczas lotu na tyle, że wgnietli rakietę. Usterkę na szczęście udało się odwrócić, a po niezliczonych dniach i nocach, gdzie inżynierowie pracowali po kilkanaście godzin dziennie, rakietę uszykowano do startu. 28 września 2008 roku stres kontroli lotów sięgał zenitu. To był decydujący dzień. Po pomyślnym przejściu wszystkich testów nastał wreszcie ten moment. Wciśnięto przycisk Launch. W pomieszczeniu zapadła grobowa cisza. Rakieta pięła się w górę, ale to nie wystarczyło, aby firma przetrwała. Liczyła się tylko orbita. W kolejnych minutach odhaczano następne sukcesy i wreszcie, 9,5 minuty po starcie, oficjalnie ogłoszono osiągnięcie stabilnej orbity. Był to pierwszy raz w historii, gdy prywatne przedsiębiorstwo umieściło coś w kosmosie. Jeżeli ktoś jeszcze z kontekstu tego nie wyłapał, firmą tą było SpaceX, rakietą Falcon 1, a przedsiębiorcą Elon Musk. Pomimo tego długiego wstępu, nie jest to jednak film o SpaceX. Obietnicę rewolucji, jaką miała dokonać ich rakieta, szybko zweryfikował rynek, który jednogłośnie stwierdził, że małych rakiet nikt nie potrzebuje. Falcon 1 odbył aż jeden lot komercyjny, po czym w roku 2009 projekt wstrzymano, aby skupić się na Falconie 9, który to rzeczywiście zmienił oblicze eksploracji kosmosu, ale to temat na inny odcinek. Z biegiem lat jednak elektronika ulegała coraz większej miniaturyzacji, a firmy takie jak Planet Labs pokazały, że nie każdy satelita musi być budowany przez dekadę, chłonąc przy tym kilka miliardów dolarów. Czasami kilka małych i tanich urządzeń jest w stanie osiągnąć podobne możliwości. Te dwie rzeczy zaowocowały powstaniem swego rodzaju mini wyścigu kosmicznego. Firmy nagle jednak zapragnęły małych rakiet, a w wyścigu kto takową dostarczy jako pierwszy wyłoniło się trzech głównych kandydatów: Rocket Lab, Astra oraz Firefly. Przez dobre kilka lat poczynania tych firm, często będąc osobiście w miejscu akcji, spisywał Ashley Vance, dziennikarz, którego pewnie znasz z legendarnej wręcz książki o Elonie Musku.
Kilka dni temu, dzięki wydawnictwu Znak, pojawiła się polska wersja tych zapisków, zatytułowana "Niebo na sprzedaż, wizjonerzy, którzy ruszyli na podbój kosmosu". To głównie na jej podstawie opiera się reszta tego filmu i usłyszysz tu rzeczy, których po dziś dzień nie znajdziesz na Wikipedii. Na końcu odcinka dowiesz się też, gdzie dostaniesz książkę Vance'a oraz jak możesz ją wygrać. Nasza pierwsza historia rozpoczyna się w kraju znanym z Władcy Pierścieni, Ptaka Kiwi oraz Rugby. Mowa tu oczywiście o Nowej Zelandii. To tutaj urodził się pewien chłopak, który już od małego rozkręcał każdy sprzęt, który wpadł mu w ręce. Peter Beck, bo o nim mowa, marzył o stworzeniu taniej rakiety, na której wystrzelenie nie trzeba czekać kilku miesięcy czy lat. Zanim jednak zrozumiał, jak do tego doprowadzić, musiało minąć kilka dekad. W młodości Beck interesował się głównie samochodami i majsterkowaniem. Beck nie ukończył studiów, coś co będzie częstym motywem tego filmu, zamiast tego zapisał się na kurs wytwarzania narzędzi i sztanc, czyli form do tłoczenia lub wycinania metalowych elementów. Tam znalazł pracę w Fisher & Paykel, firmie zajmującej się produkcją sprzętu AGD, gdzie później pozna miłość swojego życia Karen, która odegra ważną rolę w jego drodze do rakiet. Mając zaledwie 17 lat, młody Beck mocniej zainteresował się tematem astronautyki i marzył, aby zbudować własny silnik odrzutowy na nadtlenek wodoru. Związek niezwykle żrący, z którym jak na nastolatka przystało, Peter nie obchodził się zbyt ostrożnie. Jego motto musiało brzmieć "Bezpieczeństwo hamuje pracę", w skrócie BHP, gdyż jego strój ochronny składał się z przyłbicy, stroju trudnopalnego i worków na śmieci oklejonych taśmą. Co więcej, młody chemik proces destylacji nadtlenku przeprowadzał w domu, do momentu aż się prawie nim nie zatruł. Z czasem doszedł do wniosku, że da sobie na razie spokój z tymi rakietami, ale nie silnikami odrzutowymi. Jego nowe hobby wcale nie było bezpieczniejsze, gdyż Beck stworzył dwa wynalazki: jetpack i rower na sprężoną parę wodną. Ponownie wykazując ogromny szacunek do higieny pracy, Peter oba urządzenia przetestował na sobie. Plecak pozwalał zasuwać z chorą prędkością na rolkach, a niebezpiecznie wyglądający rower w kilka sekund rozpędzał się do 140 km na godzinę. Jakimś cudem młody wynalazca nie odniósł większych obrażeń przy tych projektach. W kolejnych latach Beck pracował w nowozelandzkich laboratoriach, badając superprzewodniki i materiały kompozytowe. Punkt zwrotny jego życia miał miejsce w roku 2006. Wtedy to jego żona Karen odbyła podróż służbową do USA, na którą załapał się jej Peter. Nowozelandczyk wizytę zaczął od lotniska w Los Angeles, z którego rzut beretem znajdowały się prestiżowe firmy takie jak Boeing, Northrop Grumman czy SpaceX. Ostatnim punktem jego rakietowej wyprawy było oprowadzenie po laboratorium JPL NASA, gdzie jego wyobrażenia zderzyły się z przytłaczającą rzeczywistością. Zamiast nowoczesnych laboratoriów tworzących technologię na granicy praw fizyki, zastał on budynek, który zatrzymał się w latach 60. Stare komputery, panowie w białych fartuchach i mozolna praca, gdzie nikt nie chciał się zbytnio wychylać przed szereg. Cytując, wszystko w co wierzyłem i co uważałem za prawdziwe, okazało się zmyśleniem. Po tym rozczarowującym wyjeździe Becka czekał ponury, wielogodzinny powrót samolotem. To jednak wtedy, gdy nie wiedział czym zająć umysł, doznał on oświecenia. Parafrazując, tak długo jak na rynku nie pojawi się tania i niezawodna rakieta, tak długo rynek ten nie będzie zainteresowany eksploracją kosmosu. Po opuszczeniu lotniska Peter wpadł do domu jak opętany, na komputerze szybko zaprojektował logo przypominające rakietę, następnie je wydrukował i przykleił na drzwi. Na logo tym widniały dwa słowa: Rocket Lab. Początki nowozelandzkiej firmy niczym nie przypominały tego, co miało miejsce w Dolinie Krzemowej, gdzie za same obietnice inwestorzy potrafili przelać na konto dziesiątki milionów dolarów. Na szczęście na pomoc Beckowi przyszedł Mark Stevens, pasjonat kosmonautyki, który nie dość, że zapłacił 250 000 za lot rakietosamolotem Virgin, to w przypływie impulsu zmienił swoje nazwisko na Rocket. Widział on potencjał w Becku, dlatego zainwestował w firmę 300 000, skarniając aż połowę udziałów. Ich pierwszym pomysłem na zarobienie większej gotówki miało być budowanie i sprzedaż suborbitalnych sond badawczych. Peter marzył o rakiecie wynoszącej 80 kg na ponad 200 km. Mark twierdził natomiast, że to jest zbyt ambitny cel. Po kilkunastu miesiącach okazało się, że Rocket miał rację. Pierwsza rakieta nowozelandzkiej firmy, ATA-1, mogła bowiem zabrać tylko 2 kg, nie 80 i to na 150, a nie 200 km. Start maszyny odbył się w listopadzie 2009, a po oderwaniu się z platformy Beck wybiegł ją zobaczyć i powiedział, cytuję: "Jest zajebiście piękna". Pomimo, że start w większości był udany, nie zainteresował on prawie nikogo, poza agencją DARPA, która podpisała kontrakty pozwalające na dalszy rozwój firmy. Z czasem do wsparcia przedsiębiorstwa udało się jeszcze przekonać amerykańskich inwestorów. Niestety wszystkie prace bez przerwy utrudniał ITAR. Są to przepisy regulujące amerykański import i eksport broni. Jakby nie patrzeć, rakieta kosmiczna to tak naprawdę międzykontynentalny pocisk balistyczny, tylko bez głowicy, więc teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką rakietę trochę zmodyfikować i wykorzystać do nikczemnych celów. Przez to, ze względów bezpieczeństwa, żaden amerykański inżynier nie mógł pracować w Rocket Lab. Jednak w 2013 firma Becka uległa presji i swoją siedzibę przeniosła do Kalifornii.
W następnych latach podpisano również dokument pozwalający na starty amerykańskich rakiet z Nowej Zelandii. Rocket Lab mogło wreszcie się skupić na tworzeniu nowej, pełnoprawnej rakiety, którą nazwano Electron. Miała ona wynosić 225 kg na niską orbitę okołoziemską, co później podbito do 320 kg. Peter wraz z inżynierami podjęli kontrowersyjną decyzję, aby zamiast klasycznego aluminium do zbiorników rakiety wykorzystać włókno węglowe. To jest droższe i bardziej skomplikowane w obróbce niż aluminium, ale za to jest wytrzymalsze i lżejsze, pozwalając zabrać więcej ładunku. To jednak nie była jedyna kontrowersyjna decyzja tej firmy. Do stworzenia silnika nazwanego Rutherford zamiast standardowej turbopompy użyto elektryczną pompę zasilaną bateryjnie. Celem było maksymalne uproszczenie konstrukcji. W przeciwieństwie do typowych firm kosmicznych, Rocket Lab nie twierdziło, że każdy element rakiety musi być klasy kosmicznej. Często korzystali oni z części dostępnych w zwykłych sklepach budowlanych. Raz na przykład, gdy potrzebowali komory próżniowej do testowania komponentów, Beck zlecił inżynierom, aby zrobili ją z ogromnej, stalowej maszyny do mielenia mięsa. Eksperyment ten się udał, a komora była podobno jedną z najlepszych na świecie. Niestety CEO Rocket Lab jako jeden z pierwszych zapadł na chorobę, która w świecie astronautyki z czasem została nazwana Elon Time. Objawia się ona tym, że gdy chory poda jakiś termin, aby uzyskać prawidłowy czas jego osiągnięcia, oryginalne szacunki należy pomnożyć przez liczbę pi. Tak oto Beck zakładał, że Electron wystartuje już w grudniu 2015, gdzie w rzeczywistości na początku tamtego miesiąca wywrotki dostarczały dopiero żwir pod budowę stanowiska startowego. Naprawdę, na pierwszy lot Electrona przyszło nam poczekać prawie 1,5 roku. Dopiero 25 maja 2017, 11 lat po założeniu Rocket Lab, pokryta lodem rakieta opuściła placówkę startową. Zazwyczaj tego typu loty kończą się albo jeszcze na bazie, albo kilkaset metrów w powietrzu. Tym razem jednak pierwszy stopień spisywał się wyśmienicie. Pracownicy nie wierzyli swoim oczom. Electron działał. Kilka minut później, zgodnie z planem, nadeszła separacja, potem zapłon drugiego stopnia i rakieta nagle eksplodowała. Okazało się, że amerykańska agencja nadzorująca start źle skonfigurowała oprogramowanie i przez brak telemetrii po ich stronie nacisnęli guzik detonujący rakietę. Masakra. Kolejny Electron poleciał dopiero w styczniu 2018. W rakiecie nie wprowadzono żadnych poprawek, no bo podczas pierwszego lotu nic nie zawiodło. Kilka minut później ogłoszono sukces. Ładunek umieszczono na orbicie. Dalej szło już z górki. Pomimo pojedynczych nieudanych lotów udało im się osiągnąć kadencję jednego startu miesięcznie, a teraz powoli zbliżają się do jednego lotu tygodniowo. Firma eksperymentuje też z odzyskiem pierwszego stopnia, mimo że Beck kiedyś kategorycznie zaprzeczył, że będą się tym zajmować. Za słowa te przyszło mu zjeść własną czapkę i to dosłownie. Aktualnie poza Electronem, teraz już amerykańska firma, pracuje także nad Neutronem. Rakieta ta ma konkurować z Falconem 9, jest o tyle nietypowa, że jej pierwszy stopień na stałe połączony jest z owiewką, a całość ma być odzyskiwana. Przedsiębiorstwo ogromną kasę robi też na produkcji satelitów, a zaraz po SpaceX jest to druga najczęściej startująca firma z USA. Początkowo optymistycznie, a potem coraz bardziej negatywnie, do Rocket Lab nastawiony był pewien amerykański przedsiębiorca Chris Kemp. Urodzony w Buffalo w Nowym Jorku, już w wieku 15 lat, Chris pracował dla niewielkiej firmy znanej jako Apple. Po kilku mniejszych projektach w 2006 został on dyrektorem w centrum badawczym NASA Ames. Tam zajmował się stroną informatyczną agencji i doprowadził do stworzenia chmury obliczeniowej Nebula, która ułatwiła przepływ danych między oddziałami, obniżając koszty w NASA i innych agencjach rządowych. Bazując na oprogramowaniu stworzonym pracując w NASA, założył własną firmę, z której jednak odszedł po jej sprzedaży w 2015 roku. Po tych przygodach jego uwagę przykuło Vengeance Inc. Garażowa firma rakietowa założona przez Adama Londona, której celem było wysłanie jak największego ładunku w jak najmniejszej rakiecie. Próbowali oni skurczyć dosłownie każdy komponent typowej rakiety. Od systemów awioniki, przez zawory, po wtryskiwacze komory spalania. Praca nad projektami nie przynosiła zbyt spektakularnych efektów. Mimo to Kemp zafascynował się technologią na tyle, że razem z Londonem założyli nowe przedsiębiorstwo. Chcąc zachować maksymalną dyskrecję, postanowiono, że tymczasowo firma nie dostanie żadnej nazwy i roboczo będą na nią mówić Stealth Space Company. Wstępna idea ich przedsięwzięcia zakładała masową produkcję małych rakiet wynoszących 70 kg na orbitę za cenę około $1 miliona. Co miało ich wyróżniać na tle konkurencji, to że całe stanowisko, rakieta, zbiorniki i kontrola lotów miały się mieścić w kilku kontenerach transportowych. To teoretycznie miało pozwolić ustawić stanowisko startowe w każdym miejscu na Ziemi w zaledwie 24 godziny. Trzeba przyznać, że był to całkiem ciekawy koncept. Dziennikarz Vance obserwował poczynania Stealth Space już od czasów fazy utajnionej i już wtedy widział on kilka problemów w charakterze Kempa. Po pierwsze, był to zapalony programista, który do problemów natury typowo inżynieryjnej podchodził tak, jak gdyby naprawiał błąd w programie, co przy rakietach nie zawsze się sprawdzało. Dodatkowo udawał kogoś, kim nie jest. Od stóp do głów ubierał się na czarno, próbując stworzyć wizerunek na miarę Steve'a Jobsa. Z czasem Stealth Space chciało się przenieść z San Francisco do kalifornijskiej Alamedy.
Kemp doszedł do wniosku, że najlepszym miejscem na nową siedzibę firmy będzie stara baza wojskowa, najbardziej upatrzyła mu się ta przy Orion Street. Władze miasta stwierdziły jednak, że kompleks ten jest w opłakanym stanie i nie nadaje się do wydzierżawienia. Co zrobił Kemp? Ano w nocy włamał się na teren bazy, wyważył drzwi jednego z budynków, no i na własne oczy przekonał się o tym, przed czym go przestrzegano. Budynki były pełne wody, śmieci, grzyba i tego, co deweloperzy lubią najbardziej – azbestu. Wizja testowania w bazie silników i samej rakiety bez obaw o publikę jednak tak mu się spodobała, że udało mu się ubłagać miasto o wynajęcie kompleksu. Po odnowieniu placówki w biurze powieszono zegar, a 17 kwietnia 2017 roku Chris stwierdził, że za 8 miesięcy ich rakieta ma być gotowa do startu. Problem w tym, że wtedy posiadali oni jedynie maszynę z poprzedniej firmy, startującą z powietrza Salvo, na bazie której rozpoczęto budowę jakże kreatywnie nazwanej rakiety Rocket One. Przy jej projektowaniu kierowano się odwrotną logiką niż w Rocket Lab. Zamiast włókna węglowego wykorzystano prostsze w obróbce aluminium. Do tego 5 silników, minimalna ilość kabli i czujników oraz maksymalne cięcie kosztów. Po kilku miesiącach udało się uruchomić silnik pierwszego stopnia, najpierw na 3 sekundy, potem 30, a później na 2 minuty. Co ciekawe, jak Peter Beck o BHP nie dbał tylko we własnym domu, w Astrze zasady bezpieczeństwa nie istniały w ogóle. Vance w książce zdradza, że pewnego razu pracownicy zapomnieli, że jeden z inżynierów naprawiał coś w szybie wentylacyjnym i przypadkiem zamknęli go w bunkrze z silnikiem, po czym przeprowadzili jego test. To cud, że nic mu się nie stało. Pod koniec 2017 Kemp nadal nie chciał nazywać firmy, ale działanie w ukryciu zaczęło mocno negatywnie się odbijać, gdyż potencjalni pracownicy nie ufali przedsiębiorstwu, które nie miało nawet własnej strony. To wtedy przyjęli oni nazwę Astraspace. Oryginalnie Kemp lot Rocket One planował na grudzień. Niestety on też chorował na Elon Time, gdyż we wspomnianym miesiącu wykonano dopiero pierwszy test silników na rakiecie. Trwał on zawrotne 2 sekundy i wystarczyło, aby zniszczyć nawierzchnię drogi, na której stało stanowisko startowe. Test się nie powiódł, mimo to Kemp dał pracownikom 10 dni na przetransportowanie rakiety do miasta Kodiak na Alasce i przygotowanie jej do startu. Niestety pośpiech w pracach sprawił, że koniec końców z rakietą walczono miesiącami i gdy 20 lipca wreszcie poprawnie przeszła wszystkie testy, nikt już nie łudził się, że misja może się udać. Mimo to start się odbył. Po oderwaniu się od stanowiska startowego w kontroli lotów wybuchła euforia. Radość trwała jednak tylko kilkanaście sekund, po których silniki Rocket 1 zgasły, a pojazd spadł na stanowisko startowe. Jeden z najgorszych możliwych scenariuszy. Co ciekawe, Astra ogłosiła, że lot się udał, mimo że nie zgadzało się z nimi nawet FAA. Przez to jak krótka była to misja, nie zebrano prawie żadnych użytecznych danych. Nie marnowano jednak czasu i prędko zabrano się za ulepszoną Rocket 2. Ta wystartowała 29 listopada 2018 roku. Początkowo lot wyglądał lepiej, to jest dopóki zegar misji nie wybił 20 sekundy, gdy utracono silnik numer 5, a później całą resztę. Rakieta ponownie spadła na ziemię, ale tym razem przynajmniej nie uszkodziła stanowiska startowego. Astra pobiła rekord wysokości o zawrotne 100 metrów, co inwestorom zostało przedstawione jako niesamowity sukces. Zarówno Rocket 1 jak i 2 były rakietami suborbitalnymi. Przedsiębiorstwo Kempa zdecydowało, że pomimo porażek są już oni gotowi na orbitę, więc zaczęto budowę Rocket 3, wyposażoną w 2. stopień. Po 1,5 roku przerwy najnowszy eksperyment przewieziono do miasta Kodiak i rozpoczęto testy. Te początkowo szły całkiem sprawnie, dopóki nie zamarzł zawór z helem, przez to nie szło zatrzymać jego dopływu do 1. stopnia rakiety. Rocket 3.0 eksplodowała zanim w ogóle wystartowała. Kilka miesięcy później Astra swoich sił spróbowała z Rocket 3.1. Był to jak dotąd najbardziej udany lot firmy, choć przez to mam na myśli, że rakieta dotrwała aż do 26 sekundy misji, po czym aktywowano system przerywania lotu. Mimo to Kemp wmówił inwestorom, że był to piękny i udany start. 15 grudnia na stanowisku zjawiła się Rocket 3.2. Ta po raz pierwszy przekroczyła linię Karmana tylko po to, aby spłynąć w atmosferze kilka godzin później przez złą mieszankę paliwową. W międzyczasie Astra weszła na giełdę, a Kemp naobiecywał tyle rzeczy, że ich wartość poszybowała do zawrotnych $2,3 miliarda. Z najbardziej absurdalnych twierdzeń przekonywał, że w 2025 mamy spodziewać się 300 startów Rocket 3. Nie zgadniesz, ile takowych się odbyło w ciągu ostatnich 3 lat. Okrągłe 0. Po aż 5 porażkach start nowego Rocket 3.3 miał pokazać, że firma ta ma przyszłość i warto w nią inwestować. Lot ten okazał się jednym z najbardziej legendarnych wśród fanów astronautyki, ale nie ze względu na to, jak idealnie przebiegł. To jest ten start, gdzie rakieta po prostu poleciała w bok. Kemp jednak jakimś cudem był w stanie obrócić to w sukces i pomimo chwilowego spadku, kilka miesięcy później wartość firmy zahaczyła o $3 miliardy. Dopiero w listopadzie 2021 po raz pierwszy udało im się rzeczywiście wejść na orbitę. Astrę szłoby jeszcze wtedy uratować, gdyby nie to, że zaraz po tym misja 8 zakończyła się porażką. Z niezawodnością rakiety na poziomie 25% inwestorzy w końcu zrozumieli, że obietnice Kempa o masowej produkcji i tanim dostępie do kosmosu to po prostu
Ściema. Wprowadzając firmę na giełdę, Chris zawarł pakt z diabłem, który właśnie przyszło mu spłacić. Sprawy miały się tak źle, że jak stoisz to usiądź, z prawie 3 miliardów wartość firmy spadła do 12 milionów, po czym Kemp wykupił wszystkie udziały. Prawie każdy, kto uwierzył w wizję Astra Space, stracił całą wartość inwestycji. Od 2024 Astra ponownie jest prywatną firmą. Na boku zajmują się produkcją silników do satelitów, ale ich głównym projektem jest Rocket 4, który ma wystartować w 2026 roku. Chris Kemp natomiast albo sam siebie okłamuje, albo bardzo dobrze gra, gdyż burzył się, że Vance w książce nie opisał ich historii jako wielkiego sukcesu. Dodatkowo Astra w social mediach ukrywa krytykujące ich komentarze, sprawiając wrażenie, że wszyscy nadal im wiernie kibicują. Absurd goni absurd. Jedną z osób, które nie były szczególnymi fanami Kempa, był Max Poliakow. Tajemniczy przedsiębiorca z Ukrainy, który w 2017 zainwestował 200 milionów w nowo powstałą firmę Firefly. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że tak naprawdę istniały dwie firmy o takiej nazwie. Pierwsza to startup założony w roku 2014 przez Toma Marcusicka. Osobistość, która z wszystkich dzisiaj przytoczonych ma największe kompetencje, jeżeli chodzi o astronautykę. Marcusick zdobył inżyniera z dziedziny aero i astronautyki, potem magistra z inżynierii kosmicznej, a gdyby tego było mało, ukończył doktorat z inżynierii mechanicznej i kosmicznej. Jak nie ciężko się domyślić, łatwo dostał pracę w NASA, gdzie prowadził niszowe badania nad silnikami plazmowymi. Gdy jednak budżet agencji na ten projekt się skończył, przeniesiono go do swoistego archiwum X NASA. Wraz z małą ekipą jego zadaniem było sprawdzanie szalonych pomysłów ciągle podsyłanych do agencji, no bo a nuż ktoś wymyślił jakąś rewolucyjną technologię. Na papierze brzmiało to fajnie, ale zazwyczaj wizyty te kończyły się oglądaniem fałszywych maszyn perpetuum mobile, czy odkryciem zjawiska znanego od setek lat. Przełom nastąpił w połowie roku 2006, gdy do biura wpadł jego kolega David Weeks. Przekazał, że dostał on podejrzaną wiadomość od jakiegoś multimilionera, który z dżungli planuje wystrzelić rakietę. Mocno zaintrygowało to Toma, który jakiś czas później udał się na Kwajalein zobaczyć to przedsięwzięcie. Okazało się, że tym multimilionerem był nie kto inny niż Elon Musk, pomagający przygotować Falcona 1 do startu. Kultura pracy w SpaceX przypadła Marcusickowi do gustu na tyle, że przez następne 5 lat pracował on w placówce testowej McGregor, gdzie aktualnie testowane są silniki Raptor. Po tym jak uznał, że przyszłość SpaceX jest bezpieczna, Tom zaczął szukać nowych przygód. Przelotnie wylądował on w Blue Origin oraz Virgin Galactic, ale finalnie zdecydował, że aby wprowadzić powiew świeżości na rynek, założy własną firmę. Kupił on 80-hektarową działkę w teksańskim mieście Briggs i założył Firefly Space Systems. W przeciwieństwie do poprzednich dwóch firm, Firefly miało plany na całą gamę pojazdów kosmicznych. Małą rakietę z włókna węglowego mogącą wynieść 500 kg za 8 milionów znaną pod nazwą Alpha, średnią rakietę mogącą zabrać 1200 kg znaną pod nazwą Beta i w końcu samolot kosmiczny wielokrotnego użytku nazywany Gamma. Firma rozwijała się dość prężnie aż do roku 2015, gdy to Virgin Galactic, gdzie Marcusick wcześniej pracował, zarzuciło mu kradzież technologii i wykorzystanie jej w rakiecie Alpha. Niezależnie od tego, czy to prawda, czy nie, oskarżenia w połączeniu z Brexitem i eksplozją Falcona 9 w napadzie wprowadziły taki chaos na rynku kosmicznym, że inwestorzy zaczęli się wycofywać. Pod koniec 2016 Firefly wstrzymało wszelakie prace, a w marcu 2017 ogłoszono bankructwo, czyli firma przestała istnieć. Tutaj właśnie pojawia nam się Max Poliakow. Od zawsze był on ogromnym fanem kosmonautyki. Za czasów ZSRR jego ojciec pracował nad oprogramowaniem stacji Mir, a także rakiety Energia i legendarnego wahadłowca Buran. Jego matka natomiast pomagała rozwijać sowiecki program odzysku rakiet. W latach świetności Poliakowie mieli własne, duże mieszkanie, jednak gdy nadszedł kryzys, wszystko się posypało. Cytując, gdy runął Związek Radziecki, ojciec dostawał równowartość $5, by wyżywić 4-osobową rodzinę. Ostrzegł mnie, jeśli się dowiem, że zajmujesz się kosmosem, dostaniesz w skórę. Max jednak nie brał sobie tych słów za bardzo do serca. W kolejnych latach otworzył on firmę outsourcingową, a także kilka firm gamingowych i portale randkowe, jak na przykład popularny Cupid. Te ostatnie nie są okryte zbyt dobrą sławą. Podobno na portalach tych pracownicy tworzyli fałszywe profile kobiet, aby naciągać klientów na wykupowanie abonamentów, których potem nie za bardzo dało się anulować. Były to jednak firmy mocno dochodowe. Miał ich 7 i każda przynosiła po $100 milionów rocznie, pozwalając mu na szeroki wachlarz inwestycji. Poliakow dużą część swojego życia spędził w ukraińskim Dnieprze, mieście znanym z ogromnego wkładu w przemysł kosmiczny i to nie tylko za czasów ZSRR. To tam znajdują się zakłady Pivdenmash, z których wyjechało wiele rakiet takich jak Dniepr, Zenit czy co mało kto wie, korpus amerykańskiej rakiety Antares. Niestety po aneksji Krymu w 2014 ukraiński program kosmiczny, który mocno bazował na dobrych relacjach z Rosją, znacząco podupadł. Poliakowa mocno to bolało, bo wiedział, że ukraińscy inżynierowie zdolni są do budowania świetnych silników rakietowych, a niestety cały ich potencjał marnował się przez korupcję i konflikty.
Rozwiązaniem tego miało być podjęcie współpracy z Ameryką. Ukraińcy dostarczaliby komponenty bazujące na imponującej technologii sowieckiej, a same rakiety startowałyby z USA, zasilając gospodarkę Dniepru. Tak oto w marcu 2017 roku Max ubił deala z Tomem Markusikiem, odkupując za grosze upadłe Firefly Space Systems i otwierając nowe Firefly Aerospace, na czym trochę zrobili w konia wszystkich wcześniejszych inwestorów. Nowe Firefly poza USA otworzyło również swoją filię w Dnieprze. Tam przy pomocy najnowszych technologii i dekad doświadczenia inżynierowie przygotowali projekt turbopompy do silnika Alfy. Niestety współpraca ta była kolorowa tylko na papierze. W pierwszej kolejności uwidocznił się ten nieszczęsny ITAR. Amerykanie bardzo chętnie przyjmowali ukraińskie projekty silników, ale prawo zabraniało komunikacji w tej dziedzinie w drugą stronę. To tworzyło spory, bo Firefly w USA miało problemy z realizowaniem przesłanych projektów, ale nie mogli po prostu zadzwonić i przedyskutować tego z Firefly w Ukrainie. Dodatkowo Markusik również był chory na Elon Time, przez co każdy krok kampanii testowej się opóźniał. Frustrowało to Maxa, który zainwestował $200 milionów i nie widział żadnych efektów pracy. Potem żałował on, że tę samą osobę, która doprowadziła pierwsze Firefly do bankructwa, mianował prezesem nowego Firefly, no ale taka była umowa. Na jednym ze spotkań Markusik narzekał, że powodem ich wszystkich problemów jest ukraiński projekt turbopompy. Poliakow tak się zdenerwował, że udał się bezpośrednio na lotnisko, gdzie spotkał Chrisa Kempa, właściciela Astry. Pokazał on mu turbopompę stosowaną przez Firefly, ale ten nie wydawał się zbyt zainteresowany tematem. Później Max określił Kempa mianem dupka. Kampania testowa Alfy nabierała coraz większego tempa, ale był to dopiero początek perturbacji. Problemem ponownie stał się, nie zgadniesz, ITAR. Przez obawy o bezpieczeństwo USA stwierdziło, że mający ukraińskie obywatelstwo Poliakow nie powinien pracować przy rakietach. Jest to o tyle zabawne, że był on wtedy jedynym inwestorem firmy z większością udziałów, więc prawnie nie mógł pracować przy swoim własnym sprzęcie. Jednak pod naporem rządu w listopadzie 2020 Max porzucił swoje stanowisko w zarządzie i obiecał, że nie będzie pracował przy rakietach. To jednak nie wystarczyło i mimo, że rakietę wreszcie przewieziono na pad, w grudniu poinformowano go, że dopóki nie sprzeda większości udziałów, rakieta nie dostanie pozwolenia na start. Bez lepszego wyjścia w maju 2021 Poliakow sprzedał około 50% udziałów, a rakieta nagle dostała odpowiednie papiery. Jak to bywa przy pierwszych lotach, Alfa kilkanaście sekund po starcie doznała uszkodzenia silnika i 2,5 minuty po opuszczeniu bazy Vandenberg jej misja została zakończona przez system przerwania lotu. To wywołało standardowe śledztwo w sprawie utraty rakiety, więc firma potrzebowała zezwolenia na powrót do startów. W międzyczasie w lutym wybuchła pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę. Rząd USA podstępnie wykorzystał to jako pretekst, aby zmusić Maxa do sprzedaży reszty udziałów. Poliakow dla dobra firmy zgodził się to zrobić, podobno tracąc lwią część swojej 200-milionowej inwestycji. Parafrazując jego słowa, mam nadzieję, że teraz jesteście szczęśliwi, historia was kiedyś rozliczy. Co ciekawe, Maxowi nigdy nie postawiono konkretnych zarzutów. Rząd USA twierdził jedynie, że Ukraina tworzyła kiedyś rakiety z Rosją i to już jest wystarczający powód, aby nie mógł inwestować w USA. Wszyscy wyzywali go od rosyjskiego szpiega, pomimo kompletnego braku dowodów. Nawet Tom, oryginalny założyciel firmy, pokazał swoje prawdziwe kolory i jak tylko pojawiły się jakieś pomówienia, opluł Maxa. Na szczęście nowi inwestorzy i tak się do niego dorwali, wyrzucając go z pozycji CEO w 2022 roku. Co najlepsze, w 2024 rząd USA zdjął wszystkie ograniczenia nałożone na firmę inwestycyjną Poliakowa, więc teoretycznie może on teraz legalnie wrócić do Firefly. Aktualnie ciężko stwierdzić, jak radzi sobie dziecko Maxa. Z jednej strony Alfa zaliczyła 2 w pełni udane starty. Z drugiej mają na koncie 2 kompletne porażki i 2 częściowe porażki. Natomiast udało im się zbudować lądownik księżycowy dla NASA, który ostatnio wzorowo wykonał swoją misję na Srebrnym Globie, więc firma ta chyba ma potencjał. Czy z tych 3 historii można wyciągnąć jakieś wnioski? No, na pewno to, że za zamkniętymi drzwiami wielu firm kosmicznych potrafią dziać się cuda, na studia nie zawsze są wyznacznikiem, czy jesteś w stanie zbudować silnik rakietowy. Można też stwierdzić, że ITAR doprowadza do absurdów i trzeba zastanowić się, czy nie lepiej dla wszystkich byłoby znieść lub uszczuplić zasady dotyczące sprzętu kosmicznego w USA. Mimo tego, jak wyjątkowo długi był to film, to jest tylko garstka opowieści z książki Ashley Vance'a. W Niebo na sprzedaż, wydanym przez partnera tego odcinka, wydawnictwo Znak, opisana jest historia Planet Labs, czyli 100 stron książki o jednej z pierwszych firm tworzących satelitarne konstelacje, która jest powiązana z tymi 3 firmami, a o której tutaj nawet nie wspomniałem. Dodatkowo znajdziesz tam historię o tym, jak Peter Beck spotkał się z Muskiem i przypadkiem zrujnował sobie całą gałąź biznesu, o tym, jak FBI zrobiło nalot Chrisowi Kempowi na jego biuro w NASA, czy dowiesz się, dlaczego Firefly i Astra szydziło z Rocket Lab. Książka ta ma ponad 500 stron, które każdy fan rakiet pochłonie z czystą przyjemnością.
Link do niej znajdziesz w opisie i komentarzu. Dodatkowo wydawnictwo zaopatrzyło mnie też w kilka kopii, które postanowiłem wam rozdać. W filmie poukrywane są literki. Tworzą one jeden ciąg, który jest hasłem konkursowym. Wystarczy, że wszystkie znajdziesz i prześlesz na maila konkurs@rakietomania.eu. W tytule maila nie zapomnij wpisać niebo na sprzedaż. Pierwsze 5 osób, które prześle prawidłowe hasło, dostanie książkę. Wyniki pojawią się w najbliższym przeglądzie. Dzięki za oglądanie. Cześć!